retreat to my mecca. Wiesz, co słyszymy najczęściej? Nie da się. Nie da się tego naprawić. Nie da się tego zrobić. Nie da się ulepszyć. A ja mam jedną zasadę, którą wpoili mi moja mama i mój tata. Jeśli ktoś mówi, że się nie da, to znaczy, że widzi problem, a nie możliwe rozwiązanie. Dlatego dziś pokażę Ci, jak ze starego gruchota zrobiłem nowoczesną maszynę. W 14 krokach. Prosto, konkretnie, żadnej magii. Tylko robota moja, pana Jana Karpiela i pana Sławka Gierka. Nie da się zamontować do tego roweru koła 29 cali, bo się nie mieści w wahacz. Bzdura! Pojechałem do mojego znajomego pana Jana Karpiela. Obejrzał ramę i stwierdził, że najlepiej i najbezpieczniej będzie wydłużyć wahacz w okolicach tylnej osi. Ucięliśmy wahacz szlifierką, docięliśmy bloczek z aluminium o grubości 8 mm, precyzyjnie go przyspawaliśmy. Koło 29 cali z oponą o szerokości 2,5 cala wchodzi na styk. Chainstay ma sensowną długość 445 mm. Brawo my! Nie da się zamontować wyświetlacza Kiox 500 do kierownicy zintegrowanej z mostkiem. Oryginalna obejma nie pasuje do takiej kierownicy, bo ta ma stożkowy profil. O, smuteczek. Pojechałem do Sławka z Vision Velo. Sławek popatrzył na kierownicę, wyjął lizaka z ust, kazał podtrzymać sobie kufel z herbatą i chwycił za skaner 3D. Zeskanował kierownicę, zaprojektował uchwyt, wydrukował go na drukarce 3D i gotowe. Do sprytnej stopki podpinam kable od silnika i wszystko działa. Wyświetlacz mam super widoczny podczas jazdy na rowerze. Rewelacja. Nie da się sprawić, aby klamka Code RSC chodziła lżej i miała twardszy, bardziej precyzyjny, wyczuwalny punkt hamowania. Trzeba kupić nowe hamulce. Serio? Za poradą Maćka z serwisu Bike Doctor z Bielska nabyłem drogą kupna zestaw tytanowych tłoczków od Chińczyka. W zestawie są nowe, porządne uszczelnienia. Rozebrałem klamkę, wyjąłem oryginalny tłoczek z tworzywa i zastąpiłem go tym tytanowym. Klamka pracuje przyjemniej i mamy twardszy, lepszy punkt hamowania. Bonus, wymiana tłoczków hamulcowych zacisku na tytanowy od Seton Tuning sprawia, że hamulce mniej się grzeją, a sama klamka pracuje lżej z racji super gładkiej powierzchni. Te tłoczki niestety nie są jeszcze w sprzedaży. Stary hamulec, a działa rewelacyjnie. Nie da się znacząco zmienić efektywnego kąta podsiodłówki. Jak sprzedawca wcisnął Ci za duży albo przestarzały rower, to już zawsze będziesz się na nim mordował i cierpiał na podjazdach. Jak to się nie da, jak się da? Zobaczyłem na internetach, że szwajcarska firma Fair Bicycles produkuje specjalne jarzmo, które pasuje do większości sztyc podsiodłowych. Są bardzo eko. Towar zapakowali w gazety z dyskontu. W zestawie mamy dużo śrubek i podkładek, aby się łatwo dopasować do naszej sztycy. Ta część sprawia, że siodło możemy zamontować dużo bliżej albo dużo dalej naszej sztycy, co zmienia efektywny kąt podsiodłówki. Na szwajcarski zegarek od Audemars Piguet mnie nie stać, ale na jarzmo za 120 franków mogę sobie pozwolić. Zwłaszcza, że dzięki niemu zaoszczędziłem. Nie musiałem kupować nowej, mniejszej ramy. Poza tym fajnie mieć coś szwajcarskiego w rowerze. Nie da się zwiększyć skoku tylnego zawieszenia. Ograniczeniem jest mały skok twojego dampera. No nie da się. Chyba że znasz pana Jana Karpiela, to wtedy się da. Pan Jan wyciął górne mocowanie dampera. Dokonaliśmy skomplikowanych analiz matematycznych i precyzyjnie, bo na oko przyspawaliśmy mocowanie o 20 mm dalej. Dzięki temu chłopięcy damperek 210 na 55 mm zastąpiłem męskim o wymiarze 230 na 65. Skok zawieszenia zwiększył się ze 160 do 180 mm. Dłuższy, lepszy. Podobno. Nie da się zamontować sztycy podsiodłowej o średnicy 31,6 mm do roweru z podsiodłówką o średnicy 30,9 mm. Przecież nie wejdzie. A właśnie, że się da. Rozebrałem swojego ukochanego rewerba w mak. Główną rurę zamontowałem w tokarce. Przetoczyłem na wymiar 30,9 mm. I teraz pasuje. Przy montażu sztycy stosuję świetne tulejki ślizgowe Igus zamiast oryginalnych wykonanych z gucioplastu.
Takie ślizgi możesz dostać w małym serwisie rowerowym Szerszeń Service Bike. Bonus. Od lat stosuję tulejki redukcyjne do sztyc od amerykańskiej marki Cane Creek do działań odwrotnych. Mają różne rozmiary. Dzięki nim sztyce o małej średnicy zamontujesz pewnie i stabilnie do rury podsiodłowej o większej średnicy. Zaskoczony? Kanał Dr. E-Bike do usług. Nie da się zamontować do ramy kontrolera, jeżeli nie mamy w niej dedykowanego otworu pod kontroler. Oczywiście, że się da. Wyciąłem w górnej rurze odpowiedni otwór, a krawędzie starannie wyszlifowałem. Nawierciłem mały otwór, nagwintowałem i przykręciłem kontroler do smart systemu. Moja rolka na Instagramie z tą modyfikacją ma ponad 2 miliony wyświetleń. A kolega Michał z One Enduro mówił, że podobno tylko content z kotkami robi dobre zasięgi w social mediach. Nie da się w przydomowej shopie wymyśleć solidnego, prostego, lekkiego systemu błyskawicznej wymiany baterii. To zadanie tylko dla wielkich koncernów rowerowych z olbrzymimi budżetami. Weźże, potrzymaj mi kawę. Skorzystałem z oryginalnego zamkogniazdka, które przygotował Bosch dla producentów rowerów kilka lat temu, ale prawie żaden producent go nie zastosował. Zamkogniazdko zamontowałem do dolnej rury. Do baterii dorobiłem kątowniki i osadziłem w nich nitonakrętki M5. Aby wymienić baterię, odkręcam jedną śrubę. Wciskam przycisk, wysuwam baterię, wsuwam nową, naładowaną. Przykręcam lekką, mocną tytanową śrubą. Gotowe. Bateria jest super nisko w ramie i jest chroniona grubą rurą dolną. Bateria nie grzechocze, bo jest przykręcona. Rozwiązanie tanie, lekkie, proste, dobre, brawo ja. Nie da się tanim kosztem zrobić krótkich korb do elektryka. Musisz już zawsze haczyć o kamienie na podjazdach albo wydać majątek na korby od angielskiego Hope'a. O nie! Poszedłem więc do internetu na zakupy i nabyłem dwie nowe korby 175 mm za 50 zł brutto z wysyłką. Korby uciąłem brzeszczotem. Wywierciłem nowe otwory wiertłem FI 13 mm. Aby gwint wyszedł w osi, złapałem razem w imadle korbę z gwintem i bez gwintu. Nagwintowałem korby gwintownikiem M14 lewym i prawym. Mam krótkie korby 147 mm, które są świetne, ale jest jedno ale. I tutaj bonus. Ultra krótkie korby sprawdzają się w silnikach, które mają dużo momentu obrotowego. Do słabszych silników lepsze są dłuższe korby, bo na dłuższym ramieniu łatwiej wygenerujemy duży moment obrotowy naszą silną nogą. White ma silnik SX o momencie obrotowym 60 Nm i dlatego jeżdżę w nim na korbach 165 mm. Fizyki nie oszukasz. Nie da się wcisnąć silnika SX do ramy, w której siedział kiedyś CX trzeciej generacji. Naprawdę? Tutaj tak naprawdę to trochę przesadziłem. Wymontowałem stary silnik. Okazało się, że ani CX5, ani SX fizycznie nie pasuje. Mocowania się nie pokrywają. Wziąłem szlifierkę, wiertarkę, pilnik, młotek i wygospodarowałem przestrzeń na SX-a. Najlepszy w Polsce spawacz, osławiony pan Jan Karpiel, dorobił sporniki i wspawał je do ramy. Na tym rozwiązaniu jeżdżę już od dawna. Czy to się połamie? Zapytałem pana Jana. Jak się połamie, to się pospawa, odpowiedział mistrz. Nie da się w małej miejscowości pod Krakowem projektować i produkować idealnie dopasowanych błotników do rowerów. Przyznam, że ja też myślałem, że to się nie da i za bardzo nie wierzyłem w ten biznes Sławka. Całe szczęście Sławek totalnie mnie nie słuchał. Biznes kręci się bardzo dobrze. Sławek cały czas wymyśla i projektuje nowe, lepsze błotniki. Drukarki pracują 24 godziny na dobę i produkują błotniki dla rajderów z całego świata. Niebawem pojawi się nowość. Błotnik z karbonu. Nie ma co jojczyć. Trzeba robić, 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 a sukces przyjdzie z czasem. Nie da się cieszyć z jazdy na rowerze, jak masz starego grata. Musisz pracować najciężej, aby spełnić marzenia i zaparkować w garażu najnowszego S-Worksa, albo najnowszego Raila 910, albo najnowszego Yeti LTE, albo najnowszego Uno na DJI-u. Nie będę ściemniał i opowiadał, że White jest najlepszy. Pewnie chciałbym posiadać jakiś ultra nowoczesny rower za 12 000 dolarów na własność, ale życie przez te 45 lat nauczyło mnie jednego.
Żeby być szczęśliwym, trzeba doceniać to, co się ma. Cieszą mnie stare kołdy i cieszy mnie 10-letnia przerzutka XT. A ten brzydki White po modyfikacjach jeździ zaskakująco dobrze i daje mi dużo frajdy z jazdy po lesie. Ma masę 22 kg, duże koła, świetne zawieszenie o dużym skoku, nowoczesny silnik, łatwo wymienną baterię i pancerną ramę. Spełnia moje potrzeby. Nie da się w tych czasach jeździć na analogowym napędzie 10 czy 11 biegowym. Musisz kupić AXS-a albo XTR-a albo Easy, aby być rasowym, modnym enduro rowerzystą. Mam czasami okazję testować najnowocześniejsze napędy, ale od lat numerem 1 jest dla mnie 11-biegowa przerzutka XT na średnim wózku. Przerzutka jest lekka, niedroga, solidna, ma ułożyskowane kółeczka, krótki wózek i co najważniejsze, pracuje bardzo precyzyjnie. Średni wózek obsługuje moją ulubioną kasetę SREM 1042, ale poradzi sobie też z większą, na przykład 1146. Dlaczego więc w White'cie mam zamontowanego drogiego XTR-a? Odpowiedź jest prosta. Zestaw XTR otrzymałem od firmy Shimano na długodystansowy test. Testuję tą przerzutkę bardzo intensywnie, niezależnie od warunków atmosferycznych, aby móc na wiosnę przygotować dla Ciebie wartościową recenzję najnowszego napędu Di2 od Shimano. A jeżeli Ciebie stać na napęd SREM AXS albo AXS T-Type, to pozostaje mi jedynie Ci pogratulować. Zgodzę się z Tobą, SREM też działa bardzo dobrze. Nie da się sprawić, aby stare, przeciętne pedały zapewniały rewelacyjną przyczepność do naszych rowerowych butów. A ja mówię, że się da. Wykręciłem starego pina, zmierzyłem, śruba długość 10 mm. Nakupiłem za 10 zł śrubek M3x12, czyli o 2 mm dłuższe i zamontowałem. Te w środku zostawiłem oryginalne, aby mieć wklęsły kształt podparcia dla mojego buta. Stare pedały, a trzymają buta ściekle. Pamiętaj, że długie piny bardziej niszczą Twoje buty. Coś za coś. Albo grip, albo max grip. Nie da się, mając lat ponad 40, łączyć pasji z pracą. Nie da się wyżyć i utrzymać rodziny, będąc malutkim twórcą internetowym z Polski. Przyznam, że zadanie jest trudne, ale ja się nie poddaję. Twoje komentarze dają mi siłę i wiarę w to, że jest przestrzeń na tego typu kanał o elektromobilności. Duże firmy rowerowe coraz częściej zapraszają mnie na swoje wydarzenia, co bardzo doceniam. Po co ja Ci to wszystko opowiadam? Żyjemy w świecie pełnym ograniczeń. Ograniczenia są nam wbijane do głowy od dziecka. Możemy wierzyć, że się nie da, albo przestać powtarzać to sformułowanie. Życzę Ci odwagi, wiary w swoje działania i pewności siebie. Wszystko jest możliwe. Trzeba tylko mieć wiarę, próbować, eksperymentować i co najważniejsze, działać. A po co ja Ciebie ciągle proszę o tę subskrypcję mojego kanału? Zwyczajnie duża ilość subskrypcji otwiera mi drzwi do wielu potężnych firm. Dzięki sile kanału Dr. E-Bike Ty skorzystasz, bo ja będę w stanie zdobyć na testy interesujące mnie i Ciebie produkty. Gwarantuję, że recenzje będą nadal rzetelne, prawdziwe i szczere. Pozdrawiam i życzę Ci dużo zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Z prądem, hej. Oczywiście z tym cięciem roweru to jest gruba przesada. Nie zachęcam Ciebie do takich modyfikacji. Ale błotnik czy adapter do sztycy to spokojnie dasz radę sam zamontować. Yo!